Cześć, witajcie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Dzisiaj jest z nami oprócz Grzegorza za kamerą Michał. Witajcie. Tak. Michał, którego kilka razy żeśmy mieli poznać przy okazji przeglądania CD-ków, CD-ków, katalogów i kolumn nawet. I kolumn, tak, i kolumn na naszym kanale. Co dzisiaj będziemy robić? W ogóle dzisiaj jest taki plan, że Grzegorz dokonał kilku zakupów. No tak. I się popełnił. Tak, popełnił. Bo to jest karalne. Tak. Część zakupów przywiózł Michał, część zakupów przywiozłem ja, ponieważ Krzyszkowi nie chciało się ruszać z domu, więc to są zakupy z dowozem. I dzisiaj Wam przedstawimy, co zakupił Grzegorz i co do niego przyszło. O, straszne rzeczy. No, to będzie Darek ma nóż. Mam nóż. Wszyscy się boją, także... Dobra, zaczynamy. Tak. To już jest rozpakowane. To jest coś, co jest już rozpakowane. Jest to, ja może go obrócę, żeby było widać. To jest taki leżak, naleśnik. TIG A350. Dwugłowicowy magnetofon, stary, swoje lata ma, jak widać. Nieczyszczony jeszcze, nieuruchamiany. Więc No już czuć, że jest nieczyszczony. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, natomiast to jest takie opowiadanie, tak? Jak powiem, że całkiem fajny magnetofon, to jest całkiem fajny magnetofon, ponieważ ja mam ten magnetofon, kilka lat temu Grzesiek mnie na niego namówił, zakupiłem go. I nie żałuję. Tak, i nie żałuję, on był dość dojechany mój, dałem do pewnego pana, który mi go wyserwisował i gra do dnia dzisiejszego. Wyrzutnia do Pełna kultura pracy. No on tak wyrzuca, tak? To jest taka przypadłość tych jeszcze starych leżaków. No to też trzeba wiedzieć, że ten magnetofon ma około 50 lat, więc... No ale to logo z przodu daje radę jeszcze. Zobaczcie, jakie duże logo Dolby. Stan tego drewna też pokazuje, że najgorzej nie jest. Bywało gorzej. Gorsze rzeczy naprawiliśmy. Tak, dwa całkiem spore tutaj wychyły, więc będzie się, jak już mam nadzieję, że się wszystko świeci. A tu jest co? Przycisk? Nie, to jest żarówka. Żarówka, tak. Nie dioda, żarówka. Tutaj mamy takie światełko tape run i jak nam się obraca kaseta, jak odtwarzamy sobie, to tutaj to tak lekko, tak chodziło. Tak. Aha, nie świeci, tak jak FKI. Nie świeci, on chodzi. Nie świeci, on chodzi. Okej. Dobra. Pierwsze na bok. Pierwszy koncert zapłotu. Tak, jak widzicie tam trochę tego jest, więc nie jest tak źle. Drugie, klasyka. Akai, tak. Akai, to jest do gronami? Nie. A tak wygląda, GXC39D. D to jest chyba deka właściwie, nie? Może być. No, D od deka, bo był na przykład jak był GXC36, był jeszcze GXC36D. Ja mam 36D, a GXC36 miał jeszcze wzmacniacz. Miał suwak volume i tak dalej. No klasyczny, zobaczymy, czy tutaj też tak samo. No, tutaj delikatnie, tu delikatnie. Tu jest mniej agresywne. To jest mniej agresywne. Tak. Jednak Japończyk jest mniej agresywny. Mamy GX-a. Mamy co? Tejbrana. To chyba jest taki znak rozpoznawczy magnetofonu z pierwszej połowy lat 70. No i za dużo nie mamy. Mamy limiter, wybór albo low noise, albo chromówka. Żarówkę do nagrywania. Żarówka jest po duża. Dolby, żarówką. No ten limiter to jest takie, to co wcześniej było, nie? Akai robiło coś takiego, że... Wiesz co, to też ja mam wysokie tony magnetofonie jest tam też z epoki Sony. Jest również limiter. Takie ładne, ale tych wychyłów to rzeczywiście to tak bardziej... Tak powinno być. Jakiś stojak do tego powinien robić, żeby to było widać de facto. Ja mam się postawione na piankach, żeby to fajnie wyglądało. No, bo tak to tak jak leży, to niby coś widać, ale nie widać. Wiesz, jak były te lagi, to fajnie wyglądało z góry, nie? Się podchodziło, wtedy miałeś dostęp do całego sprzętu, ale teraz jak siedzimy na wprost, to jednak... No nie cieszysz tak bardzo. No zobaczymy, to wszystko na razie jest takie do serwisu, bym powiedział. Panowie smutni. Smutni wszystko do serwisu, także smutni. Znaczy to wiesz, to jak podłączysz, to się okaże, bo czasami można się miło zaskoczyć, no ale faktycznie są to rzadkie wypadki, że można się miło teraz zaskoczyć. Darek będzie miał radość Tu mamy z noża. No to będę ciął. Tnij pan. No to jakaś nowsza rzecz. Nie po lakierze. Nie. To cały rytuał. O, to od Michał przywiózł. To tak było zapakowane? Tak, to było tak zapakowane. Tak Tak samo mówiłeś, wersja nawet jak pizza, no? Aha, przyjechałeś, zabrałeś. Tak. Leżała na tarasie w wodzie, także... No to dobrze Dobrze zapakowane. No dobra.
To jest coś taki rarytas bym powiedział, raczej wersja dla mnie kolekcjonerska rzeczy. Jak kolekcjonerska to będę się panował, No. żeby nie podrapać. Numer... O, tutaj. Ktoś tu flamastrem jechał ładnie. Wiesz co, może tłustą łapą, nie do końca flamastrem. Jest to korektor Sansui model RG700. Znaczy korektor, ukośnik, rewerber, ukośnik, coś do nagrywania mikrofonu, bo de facto po lewej stronie jest tutaj korektor tylko i wyłącznie. Te suwaczki. Tutaj mamy rewerber. To echo. Nie wiem po co to ludzie wymyślili, ale wymyślili. Taki pogłos pewnie jakiś tam. I tu mamy już kwestię mikrofonu. Lewego, prawego. Bawię się dalej. Natomiast szukałem tego z racji tego, że jest znaczek Sansui koloru białego. Całą resztę wieży mam do tego, powiedzmy, no prawie pasującą, więc zobaczymy. Później, no tak, na tym polega to hobby, żeby to zbierać. O, z tyłu. Ale tu mamy dużo. Source, dobra. Wejście. Mixing, więc jeszcze może się powiedzieć tape. Video, sound. Czyli tape dwójka. Tak. Mono, a ciekawe, że jest mono in i stereo in. Na dwóch mono. No dobra, ale to niektóre korektory po prostu mają wejście, wyjście do widzenia i ewentualnie tape'a. Tu jednak dwa tape'y są. I to jest tak naprawdę pewnie niepełny analizator widma, nie? Bo to jest znaczy nie, to nie jest analizator widma, to jest właśnie rewerber. To jest jakiś taki to jest rewerber. pogłosowy. Tam jest żarówka właśnie, która zależy od tego, jak duży właśnie pogłos się robi. Tak o, to maleństwo. I Darek. To co, następne? Tak, oczywiście, że tak. No to może teraz grubej rury, słuchajcie. Ja tu, że była jakaś niespodzianka. Drugą stroną, bo tu jest opisane z tej strony. No. Przytargałem to z daleka. Jeszcze tydzień przeleżało u mnie w samochodzie, nim do Grześka przyjechało. Się trochę poobijało. No, starałem się ostrożnie jechać tam. Ile kartonów? Jakby ktoś zbierał kartony, zawsze mogę dostarczyć. O, i zaczynamy od tunera, prawda? Nie mylę się. I to jest takie coś, że no warto szukać czasami. Rewoksik uwalony, ktoś na pewno papierosy przy tym palił. Bo ten zapach nawet sugeruje, że... Nie czuję na szczęście. Boże, ty się... Nie, bo to się powinno otwierać chyba góra. A może nie? I ciczałem. Przy rewoksach to się otwiera. Nie specjalnie. Aha, i góra się nie otwiera. No dobra, mamy tuner, to jest A76. Tutaj z tego co usłyszałem... A, widać wskaźnik jeden nie działa. Tutaj masz detekcję zera po lewej i raczej z prądu to będzie trzeba coś wymienić. Skalę chodzi, ale niby to jest jeden z ciekawszych lub lepszych, jak to woli, tunerów. Jeśli nie najlepszy tuner analogowy, jaki kiedykolwiek powstał, więc czemu nie? Na pewno to się nie otwiera? No nie, dobra. Teraz do kompletu. Tak. O. Proszę bardzo. Wzmacniacz. I tu już się otwiera. Góra się już otwiera. To jest magia, bo tu masz... Tu są źródła. Właśnie. Power. Aha, bezpieczniki. Tak. Nie zrobili z tyłu, tylko z przodu bezpieczniki. De facto kopia Revoxa, natomiast... Okej. Jest fajnie. Mamy decybel. Aha. Regulacja tonu, treble bass. Power działa. Działa. I źródła de facto w zasadzie zwykły Revox, tylko Ja myślę, że z tyłu jest bez szpuli. mega ciekawie. No z tyłu jest równie ciekawie. Przyznaj się, no, że chcesz po prostu na przód popatrzeć. Tak. Wreszcie Oj. będę miał szansę. Duży napis Revox, no. No dobra. Z tyłu jest ładnie. Ładny jest. Przez wzmacniaczu jest ładnie. Prześlicznie jest ładnie. Się postarali. Radiatorki wyjścia. Prześlicznie. Tak rzadko kiedy tyłu można oglądać, że akurat tyłu fajnie. No, tuner już zrobi na pierdolącego. I więcej bezpieczników. Czyli tu są z tyłu. Opisane. Mikrofon, tuner i tape. No jeszcze szpuleczkę do tego założyć. No szpuleczkę? Szpuleczkę? No szpuleczkę, do góry jest szpuleczka. Szpuleczkę pan ma. Szpuleczkę pan ma. No i poszło. Nie ma. Nie ma. O, teraz niespodzianka. Darek, tnij. A ty Michał wiesz co to jest? Nie.
A, czyli niespodzianka masz też. Wiem, że niespodzianka będzie jedna druga. Wiem jaki kurier to przywiózł, ale... Do paczkomatu. Do paczkomatu. Ja płaciłem, także... Tak trzeba żyć. No to jest też pytanie zasadnicze, czy to wytrzymało podróż? Wiesz co, nic nie lata, więc bądźmy dobrej nadziei, nie? Tak. Ja mam propozycję, aby ktoś potrzebował, że tak powiem, kartony, dysponuje znaczną ilością. Powoli wiemy co to jest. No, już się robi ciekawie. Coś się rozleciało? Nie. Czemu? Nie powinno. Few hours later, to się tak mówi. Jest surprise. Także pan folii bąbelkowej nie żałował, ale to bardzo dobrze. I proszę bardzo, znowu powrót do kraju kwitnącej wiśni. Ale ten jest naprawdę ładny. Pieprzony, ale ładny. Pokaż na Darek to Akai. Mówię ci, ten Technics jednak wygląda kurde lepiej. No wiesz co, wizualnie na pewno lepiej to wygląda. No, takie porównanie, co się komu podoba. No, znaczy Akai bym wybrał z racji tego, że to jest Akai. Ogólnie pokrętła wyglądają... No, rewelacja. Klasę wyżej niż suwaki, więc... I to musiałem. No. No, Sony podobnie też w szpulakach robiło, natomiast wychyły mamy tutaj 2 razy większe niż w Akai i jeszcze większe niż całkiem duże w tym Tiku A350, więc... I co jest ciekawsze? Auto Reverse, 72 rok Technics i już Auto Reverse zrobili. A otwórzmy to, właśnie, zobaczmy. Czyli jaka głowica jest, tak? Ziup. Głowica jak głowica, byłem ciekawy jak to się otwiera, to się tak otwiera dość Normalnie. ospale. Teraz się zastanawiacie, jakim cudem zrobiłem takie ujęcie? Tajemnica. Widać? Proszę. O. Później zobaczę sam, jaka to jest głowica, czy... Chociaż nie, to cholerstwo jest chyba 4-ścieżkowe, prawda? Proszę. Może być, bo tutaj przez tą to nie widać, ale... To nie jest obrotowa głowica. Raczej nie. Nie, bo ona ma... Nie, raczej chyba nie. 4 ścieżki. Tak. Wiesz co, ja mam taką samą jak w w Akai. dualu? Tak samo mam w Akai, mam dwie Tak, ale to jest, ale to jest 72 Tak, rok. tak, Zrobili tak, 4-ścieżkową głowicę. Kurczę, ciężko To powiedzieć. nie. Jak byli czelni. Duala, że tak powiem. No jest prowadnica na głowicy, także podejrzewam, że jest treścieżkowa, żeby... No musi być, to tak. chociaż no... Zresztą są dwie, z dwóch stron, nie? Zobacz, No tak, to by musiał się ładnie obracać i kapstan jest prawy podniesiony, lewy leży i to raczej nie wygląda na obrotowe. No i... No to jest już archeologia, ale upierdolo... Czysty jest. Tak, czysty. Tutaj Jest czysty, bo ładne odcięcie właśnie brudu od srebra widać. A to widać, gdzie był macany intensywnie palcami, a gdzie już paluchy nie dołaziły. Ale czy ktoś jednak lekko nagrywał? Jednak coś tam było nagrywane. Coś pyk. No ale szczerze mówiąc z tych trzech ten jest najładniejszy. Jest ładny. No trzeba mu przyznać. Wyczyścił go, nie ma tu jakichś porysowań. No i się zaczęło. No proszę. Dobra. Idzie. Małą paczuszkę? Weź to małą, to największy, najwyżej. Za tobą? Za tobą? Tak. Podane. Ze skupieniem to robią chłopacy. A tym bardziej, że się nie swoje otwiera, więc... Nerwy. No to akurat tutaj wspomniałem, że to jest akurat... To jak jazda cudzym samochodem pożyczonym. To jest akurat, ta paczuszka nie jest tutaj nasza, tylko ona trafi na audio do Romano. To akurat przy naszych poszukiwaniach wypatrzyliśmy. Tutaj jeden z widzów powiedział, że coś takiego jest w sumie do kupienia. No tak powiedział, no to trafi do muzeum. Gorzej jak tu będzie jakiś... No. Co to jest, nie? Konkurs się zaczął, konkurs się skończył. To jest coś, co nam ostatnio chyba na którymś filmie też wpadło w oko, tak? Tak, to przy To jest okazji... kaseta DC. Nie, to znaczy DC? Tak pisze? DC. DC. International.
No i kasety nie mamy zwykłej tutaj, żeby porównać, ale jeszcze lub nie jest większa. A to jest pudełko? Wyjmujesz, no. Wyjmuje się, wyjmij. O. Standardowa, ale szerokość taśmy jest taka sama jak ale standardowa. prędkość jest inna. Prędkość pewnie jest inna. 5,08 zamiast 4,75. Dwustronna, nie? Więc jakby standardowa. No chcieli coś swojego, no Philips coś zrobił, zaskoczył ich i tak wyszło jak wyszło, tak? Mały VHS-ik. Jest opisany do góry chyba. DC90. 90. No czyli muzealny eksponat, chyba że się kupi magnetofon do tego Grundika. No tak. Grundik, Telefunken, bo takie coś było produkowane. No, ostatnie dwie paczuszki niestety nam zostały. Ale zabezpieczeń do nagrywania? Chyba, że to były zabezpieczenia. Z tej serii. Wyłamane? Tak, wyłamane. To jak się domyślacie, nie są doniczki. A z racji tego, że to jest pionowe, to raczej będzie coś... Magnetofony pionowe kasetowe. A wiesz co, był taki zintegrowany amplituner z kasetą i z głośnikiem. Tak. Czasami to widuje się na Allegro czy na Olixie, to już jakiś czas temu widziałem. Nie wiem, czy coś podobnego nadal nie leży tam, więc... Ale droższe niż było niestety. To co było? Albo zmieniarka kaset magnetofonowych na 8. Też widziałem. O! Ciekawa sprawa. Kawok może nie. No dobra, albo tak. Podaj kapel. Tu Karol, podziękowania dla Marka, który nam to zorganizuje. Jak chcecie poznać Marka, to myślę, że będzie okazja. Sam jestem ciekaw, w jakim stanie to dotarło. No, pewnie do klejenia są troszeczkę maleństwa. Ktoś wie już, co to jest? Czy mam? Jedna kolumnka, no, ale nie wiadomo. Nie wiem, czy wiele zobaczymy, czy ta maskownica się... A, proszę bardzo. O cholera. Jest. Jest co testować, co? Skandyny. I to bardzo ładne skandyny. 25 na basie. No i kopułeczka. Reflex. Na gumie, nie? No. Tak trzeba żyć. A, jest tutaj, masz tabliczkę znamionową. Okej. Na boku chodzi go. Co tu jest opisane? 30 do 20 tysięcy, okej, fajnie. 35 watów. cięciu. 89 decybeli, to jest bardzo istotne. Tylko też nie wiemy przy jakiej mocy, nie? To jest minimum A przy 5, ale nie przy 96 decybeli przy 5 watach. No to jest grubo. 4 ohmy. Ale to jest grubo. Naprawdę. Ale to widzisz, te pioniery, co ostatnio mówiliśmy, 2,5 W 96 dB, nie? 2,5 wata. 2,5 W 96 dB, nie? 92 przy 1 W. No. Ale tutaj to jest 25 Skandyna, nie? A25 model. Tak. No kurde, będziemy testować. Co tu dużo gadać. Tu nie ma miękkiej gry w tych kolumnach. Znaczy wydawały mi się mniejsze, szczerze mówiąc na początku, przynajmniej na zdjęciach. I znowu jest takie pomylenie po prostu tych gabarytów. Od summa summarum, no jednak są sporawe. No spore, no obudowy na pewno do odnowienia, bo tutaj zostało trochę wilgoci widać, więc no ale to są... No okej, no będą Fajne zrobione. do zrobienia jest, nie? Tak. To jest jakaś prosta rzecz. No ta 25, ja takie głośniki mam tych Sinum właściwie 25. To gra. Ten głośnik gra naprawdę jak 30, dobra. No dobrze, to co? Już pomijając już wszystko, dobra, dwudrożna kolumna jest lepsza niż zwykłej kolumny trójdrożnej. Tutaj nie ma, że boli. To swoją drogą, a tutaj no, jest bas reflex, ale nie jest bas reflex, bo tu jest ta siatka. Tłumiony, nie? No tak, ale słuchajcie, ja takie kolumny Philipsa mam na przykład, tych samych obudowych. Mamy głośnik niskotonowy Philipsa, wysokotonowy Philipsa. Konstrukcja jest bardzo podobna, natomiast ten element zamiast gąbki w środku jest po prostu zalany czymś. Szybicą, jakby zasklepili. Mieli obudowę, sklepili
Brali, wiesz jak to tam było, nie? Brali do marketu jakiegoś. Tak, i robili po prostu z czego było. Mieli serię, natomiast to jest taki buzz reflex, ale nie buzz reflex. Ale to tak właśnie jest, to było już wielokrotnie mówione, mówiliśmy o tym wielokrotnie na kanale, że ktoś ostatnio pisał, że tam chyba to było przy kolumnach, z tego co pamiętam, Pioniera, tak, że krzywo powkręcane wkręty i tym podobne rzeczy. No to były czasy, kiedy nie przykładano uwagi do tego, co jest pod maskownicą. W ogóle fronty z tymi rzepami, albo niepomalowane w ogóle, albo... Deska nieobrobiona przecież, często gęsto się spotyka deskę nieobrobioną, tak? To zdecydowanie to zaraz byśmy mogli pokazać, bo w sumie jeszcze można pokazać tamto, co jest za drzwiami. Aha. No też jeszcze w sumie przyszło razem z tym. No tak, faktycznie. Ty przywiozłeś, Grzesiek. No, tym razem ja przyniosłem. No. To zaraz pójdziemy po kolumny. Kolumny, to już powiedziałem. Ja akurat mam świra na punkcie kolumn. Dzisiaj tutaj z chłopakami sobie damy upust troszeczkę, jeśli chodzi właśnie o kolumny. Będzie dobrze. Po jednej, Michał. Tak. Po jednej, tak. Tutaj jest... Tak, może być na tym. Sony APM-y. Tutaj zaryzykowałem zakup tego, bo kurde okazało się, że są zawieszenia do tych choler. A to jest jednak fajnie, bo jest płasko. Ale przynajmniej w tym wypadku widać, to już też było kilka razy mówione, że tu jest faktycznie płaska membrana, tak? Ale ktoś tu już szarpał troszkę. No będzie zabawa z tym, żeby ponieważ to naprawić. Niektóre firmy udają płaskie membrany, jeżeli rozłożycie, to ty miałeś taki przypadek. Mam nadal. Masz nadal, tak. Po prostu... Piękna maskownica płaska, zanim normalny głośnik. No mistrzostwo. Są oszukane płaskie membrany, no. Ale tutaj zdecydowanie wysoki jest płaski. Pokaż, że tak naprawdę to nachylenie tutaj nie jest jedna i wyłącznie jedna cewka. Nie, tu jest jedna cewka w tym. Jedna cewka. Zobacz jak on sobie chodzi. Równo, w sensie gdzie bym nie nacisnął, to jakby ta cewka wchodzi idealnie równo do środka, nie? Tu jest jedna, bo jakby były 4, bo wiem, o których ty mówisz, są APM-y takie, które mają 4 powiedzmy, tutaj to akurat widać 4 punkty podporu. Bo naprawdę świetnie ona jakby jest naprawdę wyosiowana genialnie. No rzeczywiście, to fakt, bo zwykłą membranę jakbyś miał zawieszenie, to by... To generalnie tam są milimetry, żeby ją, jak wymieniasz zawieszenie górę, tam jest naprawdę ostro, nie? No i jest jakiś tam powiedzmy tunel a la buzz reflex, zajrzymy sobie do środka, bo tutaj akurat z tym możemy sobie zajrzeć, co tam w środku, po nagraniu zobaczymy. A nie, zwrotnica tam jest, widać, chowa się nam zwrotnica. No okej, ładny APM. Maleństwa, nie? A tutaj konkurencja, wersja budżetowa. Audiony. Tadam. Tak propos, że się nie przejmowano, bo maskownica jest super ogólnie, bo maskownica jest pokryta tak jak w pilotach. Zwykła wytłoczka plastikowa, pokryta materiałem. Działa. A reszta to co? Westra. Reszta to Westra. Ale kurde, ładne też są. Pianka. Tutaj akurat, znaczy te zakupiłem dlatego, że jestem bardzo ciekaw, co mogę z tego zrobić, bo chciałbym tutaj ten front panel, który jest wyjątkowo nienachalnej urody, wymienić na coś innego i zobaczyć, jak będzie ładnie to wyglądało, albo brzydko. No i tutaj gdybyście się przyjrzeli, na przykład przy tym średniotonowcu, również są, to nie wygląda nagrzebane, również są nierówno, tutaj nawet wkręt wyszedł, powkręcany. No tak się kiedyś robiło. No maszyn nie było do tego. I trzeba mieć... Szczególnie ten tutaj. Tak, na przykład. Tak? Prześlicznie zrobiony. Trzeba mieć świadomość tego, że jeśli się idzie sprzęt vintage, to nie są już to kolumny wykonania lat 90., 2000 i dalej. Tak? Ale w zasadzie to chyba nie o to chodzi, Darku. Też, że... nie o to chodzi. Fornir gumowy, słuchajcie, wkręty powkręcane, tak jak się patrzy, front niepomalowany ze zwykłej sklejki, czy tam płyty wiórowej. Nikt na to nie zwracał specjalnie uwagi. To nie są dzisiejsze czasy fortepianowa czerń, Fornir no ale jak to się mówi, z ładnej miski się nie najesz, nie? Dokładnie. Co z tego, że coś jest ładne? Tu jest ważne, jak to gra, więc to nie jest jakby też kwestia tego, że no i stąd będzie nasze małe zaproszenie, bo tutaj też nie bez powodu się zebraliśmy w trójkę i będziemy działać tutaj nową rzecz dla Was, tutaj dla Dominika pozdrowienia, bo mi nie powiem co robi, jeśli chodzi o tylnią część ciała. Zawraca gitarę. O, to jest taka wersja delikatna. To, żeby... Więc siłą rzeczy trzeba to zrobić, bo tych kolumn jak widać przybywa, więc bądźcie z nami i po prostu nasłuchujcie, bo na pewno zobaczycie to, co zaraz tutaj odpieprzymy. Tak. A subskrypcjach się przypomnieć? Chyba trzeba. Koniecznie. Koniecznie, tak, bo to każdy o tym pier... Tak jest. Ale czy odpieprzymy to na pewno, bo tutaj jak wszystkie... Coś na pewno. Coś odpieprzymy. Z każdej serii, z każdego modelu będzie coś.
Także sorry, może, że film niespójny, ale to jest tak, jak zwykle robione na żywo, spontanicznie i dla nas, przez nas. Tak jest. To nasze hobby. Wasze może też być przy okazji. Nudno ciekawe hobby. Dla każdego coś miłego. Każdy ma swoje. Jedni lubią pierogi, a inni kolumny. No dobra, pożegnamy się. Powiedz pa. Sam powiedz pa. To tak jak Magda pocałuj pana.